Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Kowalskiego woła szef i mówi: Kowalski, chodźcie tutaj na słóweczko. Mówi: lubicie ciepłą wódkę? Nie, szefie. A lubicie spocone dziewczyny? Nie. Zarąbiście się składa. Słuchajcie, to zamiast w lipcu, to weźmiecie urlop w listopadzie. Moi drodzy, dzisiaj odcinek, ile dostaniecie kasy w dofinansowaniu podstawowym. Jeszcze będą kolejne odcinki, w którym będziecie wiedzieli, ile dostaniecie kasy w poziomie podwyższonym i w poziomie najwyższym. Dzisiaj mówimy o poziomie podstawowym. A dlaczego? Albo dlatego, że jego po prostu jest najwięcej. Tak więc, moi drodzy, mamy już powiedziany przykład we wcześniejszym filmie. Mieliśmy panią Agnieszkę, pana Marka z 2 dzieci i mieliśmy gospodarstwo jednoosobowe w postaci pani Genowefy. Więc, żeby wiedzieć, w którym progu się znajdujecie, proszę się cofnąć 2 czy tam odcinek poprzedni i zobaczyć. Na chwilę obecną będziemy z 3 tabel rozpisywać tylko jedną tabelę. W tych tabelach, które są z NFOŚ-u, jest podany procent i jest podana kwota, ile dostaniecie, ale nie jest podane, ile musicie pieniążków wybecylować na początku, a to jest najważniejsze. Ja to sobie poobliczałem i w dniu dzisiejszym Wam pokażę tego, czego nie znajdziecie chyba nigdzie. Tak więc, moi drodzy, konkretne przykłady ja mam tu napisane. Czyli tak, w wersji podstawowej podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem to musicie wydać na to 22 000 netto, czyli de facto ze swoich pieniędzy. Jeżeli Wam zrobią usługę na 8%, to musicie mniej więcej 24 000 wybulić, a dostaniecie z tego zwrotu 12 200. Nie 22, tylko około 24. Musicie sobie to doliczyć, dlatego że to są netto, nie jest brane brutto. W poprzednie wersje Czystego Powietrza, wydaje mi się, były o wiele lepsze. Każda kolejna edycja zawsze coś zabiera beneficjentom, ale to jest jakby na inny czas program. Wtedy było liczone od kwot brutto, kwoty były niższe, można było więcej dostać pieniędzy. Teraz te kwoty zostały podniesione, ale nie to, co dostajecie do kieszeni, to nieznacznie, 100 zł, 200 zł, to takie były kwoty, ale te, które musicie wydać, to zostały podniesione o jakieś średnio 5000 zł brutto. Dobra, pompa ciepła, powietrze, woda. Musicie tutaj wydać ze swoich pieniążków 32 000 netto, czyli faktycznie brutto około 35 000. Tyle musicie zabulić, żeby dostać maksymalną kwotę, czyli 40% tego, to będzie 12 600. Oczywiście ja to złotówek nie podaję, to jest około. 12 600 wtedy dostaniecie, jak wybulicie 35 klocków. Pompa ciepła, powietrze, woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. I tu musicie wiedzieć, czy dana pompa ma tą wyższą wartość energetyczną, czy niższą. Ta była o niższej, ta jest o wyższej klasie efektywności energetycznej. I tu już musicie wybulić ze swoich pieniążków około 52 000 zł brutto. Już się będę tymi kwotami brutto posługiwał z tego powodu, że to jest faktycznie tyle, ile musicie wydać ze swojej kieszeni. Wy nie płacicie netto. Netto posługują się firmy, a nie osoby indywidualne. Czyli Wy ze swojej kieszeni, trzymamy się przykładu 8%, około 43 000, wówczas dostaniecie 55% z tego, czyli 19 400 zł Wam z tego zwrócą. Pompa ciepła, powietrze, powietrze. Tego się mniej montuje, ale się też montuje, więc za taką pompeczkę, jak wydacie, musicie wydać około 13-14 tysięcy złotych ze swoich pieniążków brutto, to dostaniecie 4400 zwrotu.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Jeżeli wydacie około 56-57 tysięcy ze swoich pieniędzy, to Wam zwrócą z tego 28 tysięcy złotych. Kocioł gazowy kondensacyjny. Musicie tutaj wydać około 18 tysięcy złotych, żeby dostać 6100 złotych zwrotu. Kotłownia gazowa. Uwaga, uwaga, nie mylić z kotłem gazowym, czyli mówimy o całej kotłowni gazowej. Wówczas musicie mieć ją paragonów wszystkich czy faktur na około 21 tysięcy, wtedy dostaniecie 8300 zł zwrotu. Kocioł olejowy kondensacyjny zostawiamy, tego się po prostu nie montuje. Kocioł zgazowujący drewno. Wypada nam z tabeli od 1 lipca 2023 tylko z podwyższonym standardem. I jeżeli będziemy mieć kocioł zgazowujący drzewo o podwyższonym standardzie, to wówczas musimy mieć wszystkich fakturek gdzieś na około 22 tysiące złotych i z tego dostaniemy 9 tysięcy zwrotu. Przypominam, że do takich kotłów trzeba montować bufory. Bez buforów nie dostaniecie w tym momencie dofinansowania. Kocioł na pelet drzewny. Nie zajmujemy się tym, tylko o kotle na pelet drzewny o podwyższonym standardzie. Dlatego, że tutaj też są zmiany od 1 lipca 2023 i tu kotły, które nie mają tego podwyższonego standardu, no to nie otrzymują tej dotacji. Czyli po podwyższonym standardzie musicie mieć na około 22 tysiące złotych kosztów, które musicie wybecelować, żeby dostać 9100. Ogrzewanie elektryczne. No to musicie wydać około 16 tysięcy złotych, żeby dostać 5600 zwrotu. Instalacja CO i CWU. I moi drodzy, słuchajcie, instalacja CO i CWU nie jest uwzględniana w kotłowni, żebyście o tym wiedzieli. Czyli wszystkie rury, które ciągnięcie po domu i to, co jest robione w domu, a nie w kotłowni, to jest brane do tego. Czyli jeżeli ktoś jak wymienia kocioł sobie na peletowy, to bierze na tą część kotłową i może dostać 9100, ale jak robi jeszcze grzejniki, rury i tak dalej, to właśnie jeszcze mu się należy, stąd 8100 pod warunkiem, że wyda na to około 22 tysięcy złotych. Więc tu możecie w sumie, wymieniając kocioł peletowy razem z instalacją, dostać 9100 za kocioł i 8100 za modernizację całej instalacji. No to już fajnie pieniążek się robi, tak? No ale trzeba wybecelować te 40, w tym przypadku 4000 około na całą inwestycję. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Moi drodzy, około 18 tysięcy musicie na to wydać, żeby dostać 6700 zwrotu. No i jeszcze mikroinstalacja fotowoltaiczna, ona jest brana i z mojego prądu i tego musicie się zobaczyć, gdzie Wam lepiej pasuje. Tutaj dostajecie, musicie wydać, przepraszam, około 17 tysięcy złotych, żeby dostać 6 tysięcy zwrotu. No 17 tysięcy, no to gdzieś kiedyś, pamiętam, jedna firma, to jeszcze było na początku tego roku, styczeń 2023, to miała taką promocję, że za 15 tysięcy robiła jakąś fotowoltaikę taką po taniości 4,5 kW. No to jeżeli ktoś taką chce i będzie chciał to zrobić, uważam, że teraz rozliczenia z fotowoltaiką to jakby jest druga rzecz, na chwilę obecną nie są zbyt zachęcające do jej zakładania, no to 6 tysięcy złotych jest jakimś pieniądzem. Dobra, moi drodzy, ja nie będę przedłużał. Mamy w tym odcinku podane konkretnie kwoty, co za co i za ile, bez procentów, bo to Was najbardziej interesowało. Przypominam, w progu podstawowym, gdzie wymóg jest taki, aby osoba starająca się
może być to osobno mąż bądź osobno żona, kto ma najniższe dochody, nie może ich przekraczać 135 000 rocznie. Wówczas łapie się na ten próg podstawowy. To jest takie przypomnienie, to macie jeszcze w poprzednim odcinku powiedziane szczegółowo. Tak więc, moi drodzy, jeżeli coś jest niezrozumiałe, piszcie w komentarzach, będę się starał na bieżąco Wam wyjaśniać. Odkierowuję Was do nas na stronę nadobrekotły.pl. Możecie spojrzeć na czystepowietrze.eu, możecie spojrzeć na inne Czyste Powietrze, gdzie są wszystkie dane, informacje, pobrać sobie pliki, poczytać. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, u mnie na kanale jest to powiedziane tylko wyłącznie w pigułce i to, czego brakuje mi w tych wszystkich opisach, czyli konkretnych kwot, bo są podane procenty i ile wynika z danego procentu, a nie o to klientowi chodzi. Tak więc, moi drodzy, suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!